Kamień litograficzny. Rysujesz obraz tłustą kredką lub tuszem na gładkim wapieniu. Kamień jest nawilżany wodą, a następnie pokrywany farbą drukarską. Farba przylega tylko do tłustych miejsc rysunku, a nie do zwilżonej powierzchni. Następnie używasz go jako matrycy. Przykładasz do niego papier, przepuszczasz przez prasę i odbijasz. Gotowy obraz. Do tej techniki przez lata idealny był właśnie wapień litograficzny z Solnhofen. Ma on około 150 milionów lat, pochodzi z okresu górnej Jury, jest gładki, jednorodny, bez porów ani pęknięć. Przez cały XIX wiek był eksportowany na cały świat. Solnhofen, Bawaria, rok 1860. Pracownicy kamieniołomu otoczonego wapiennymi wzgórzami wiedzieli, że wydobycie tych kamieni jest cenne. Nie dla kolekcjonerów, lecz właśnie dla litografów. Młody robotnik pracował w ciszy, przecinając cienkie warstwy jurajskiego wapienia. Pod jego dłutem rozpadła się cienka płyta, a jego oczom ukazało się coś, czego raczej nikt nie mógł się tam spodziewać. Najstarsze opowieści czasem siedzą na twoim parapecie i proszą o ziarenko. Codziennie rano na placu siadają ludzie. Niektórzy łowią ryby gdzieś nad jeziorem, inni uwielbiają wschody słońca z jakąś ślicznotką i z kawką. Rzucają okruszki kaczkom. Ptaki są tu od zawsze. Stały się częścią miasta, o której nawet nie myślisz, tak samo jak ławki i drzewa. I chyba mało kto myśli o tym, kim tak naprawdę są. Nie zastanawia cię za bardzo fakt, że każdy gołąb, który ozdabia ci samochód, jest spadkobiercą przodków, którzy widzieli morza kredy i wulkany epoki Jury. Że w sercu wróbelka bije echo czegoś niewyobrażalnego. Związek ptaków z dinozaurami to jedna z najważniejszych idei w historii paleontologii. Ale zanim stała się akceptowana, minęło ponad 100 lat debat i odkryć. Crystal Palace, Londyn. Te rzeźby to pierwsze na świecie pełnowymiarowe rekonstrukcje prehistorycznych zwierząt. Zbudowane w połowie XIX wieku, choć dziś wiemy, że są anatomicznie niedokładne, mają olbrzymie znaczenie historyczne i kulturowe. Ich twórcą był Benjamin Waterhouse Hawkins, a projekt naukowy nadzorował słynny paleontolog Richard Owen, generalnie twórca słowa dinozaury. Rzeźby powstały w 1855 roku, na długo przed odkryciem pełniejszych szkieletów. Naukowcy mieli wtedy tylko fragmentaryczne kości, a dinozaury były pokazywane jako masywne, czteronożne gady z krótkimi ogonami, jak współczesne warany lub hipopotamy z łuskami. Nie podejrzewano żadnego związku z ptakami. Dinozaury traktowano jak ślepy zaułek ewolucji gadów. Gdy odkryto pióro z Solnhofen, nastąpił pierwszy poważny szok naukowy. 1861 rok. Nasze piórko trafia do rąk Hermana von Meyera, paleontologa z Frankfurtu. Meyer publikuje krótki, lecz elektryzujący artykuł. Opisuje znalezisko jako pióro z okresu jurajskiego. W przypływie odwagi klasyfikuje je jako należące do nieznanego jeszcze ptaka i nadaje mu nazwę Archaeopteryx litographica. Starożytne pióro z kamienia litograficznego. No, to ma sens. Ale wówczas nie miał dowodów na istnienie samego zwierzęcia. Miał tylko to jedno samotne, niezwykle dobrze zachowane pióro z widocznymi chorągiewkami, osią i delikatnymi detalami. Pierwsze pióro w historii paleontologii. Odkrycie wywołało ogromne poruszenie, bo zbiegało się w czasie z publikacją o powstaniu gatunków Karola Darwina. Pióro mogło być dowodem na istnienie form przejściowych, brakujących ogniw, dokładnie takich, jakie Darwin przewidział. Ale nie było szkieletu, więc trudno było stwierdzić, czy to faktycznie ptak, czy coś innego. Wielu uczonych uznało pióro za niesklasyfikowane, aż tu nagle, kilka miesięcy później, świat paleontologii zamarł. 2 lata po publikacji Darwina na arenę wkracza silny argument wspierający teorię ewolucji.
kompletny szkielet, potencjalny właściciel znalezionego kilka miesięcy wcześniej piórka. Okaz dał początek długiej debacie o pochodzeniu ptaków i pozwolił nauce na nowo spojrzeć na ewolucję lotu. Z rąk przypadkowego odkrywcy skamieniałość trafia do doktora Karla Haberleina, niemieckiego kolekcjonera i lekarza, który próbował sprzedać ją największym muzeum naukowym Europy. Ostatecznie trafiła do Muzeum Historii Naturalnej w Londynie za ogromną na tamte czasy kwotę 700 funtów szterlingów. Zostaje jej nadane imię – okaz londyński. 2 lata później Richard Owen opisał okaz naukowo, potwierdzając jego wyjątkowe znaczenie. Niemal kompletny szkielet zachowany w cienkiej płycie wapiennej z częściowo widocznymi piórami. Choć nie wszystkie detale anatomiczne są dobrze zachowane, znaczenie okazu londyńskiego było i pozostaje ogromne. W czasach, gdy teoria ewolucji była jeszcze nowością, a Darwina spotykała ostra krytyka, Archaeopteryx był dowodem materialnym wspierającym ideę przekształcania się jednych form życia w inne. Sukces medialny i naukowy okazu spowodował, że kamieniołomy Solnhofen zostały dosłownie przeszukane centymetr po centymetrze przez kolekcjonerów, robotników i naukowców. Choć nie znaleziono drugiego kompletnego okazu, natrafiono na fragmenty piór, kości i ślady innych zwierząt podobnych do Archaeopteryxa. W tym czasie zaczęto też klasyfikować i porównywać inne prymitywne ptaki i gady z różnych epok, aż do wiosny 1875 roku. W tym samym miejscu, oddalonym od Solnhofen o kilkanaście kilometrów, kolejny robotnik pracujący przy wydobyciu natrafia na wyjątkowy blok skalny. Czaszka, kręgosłup, kończyny, ogon, jak i wyjątkowo dobrze odwzorowane odciski piór. Zwłaszcza obecność czaszki z widocznymi zębami w szczękach to pierwsza jednoznaczna wskazówka, że mamy tu do czynienia z organizmem o gadzich cechach. Znalezisko szybko trafiło do obiegu kolekcjonerskiego, a następnie zostało zakupione przez Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie, gdzie do dziś jest przechowywane i wystawiane, stąd też jego nazwa – okaz berliński. W 1884 roku okaz został opisany naukowo przez Wilhelma Damesa, niemieckiego paleontologa, który opublikował pełny opis szkieletu, dokumentując zarówno jego ptasie, jak i gadzie cechy. Był to pierwszy szczegółowy opis Archaeopteryxa zawierający analizę czaszki, szczęk, zębów oraz rozkładu piór. Dzięki Damesowi okaz berliński zyskał status jednego z najbardziej ikonicznych eksponatów paleontologicznych na świecie, a jego wizerunek zaczął pojawiać się w podręcznikach, encyklopediach i opracowaniach naukowych przez kolejne dziesięciolecia. Oprócz naukowego znaczenia, przypadek okazu berlińskiego ilustruje również rozwój muzealnictwa i zainteresowania społeczeństwa skamieniałościami z drugiej połowy XIX wieku. To czas, gdy naturalne historie i kolekcje muzealne stawały się symbolem postępu cywilizacji, a rywalizacja między instytucjami prowadziła do intensywnych poszukiwań oraz spektakularnych zakupów okazów. Z perspektywy współczesnej nauki okaz berliński Archaeopteryxa jest jednym z najlepiej zachowanych i najczęściej badanych szkieletów kopalnych ptaków. Jego stan zachowania, kompletność i kontekst geologiczny sprawiają, że do dziś jest źródłem informacji dla badań nad ewolucją ptaków, strukturą piór, zdolnościami lotnymi oraz paleoekologią późnojurajskich środowisk. Ponadto, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod obrazowania, takich jak skanowanie mikrotomograficzne, naukowcy są w stanie analizować go na poziomie mikrostrukturalnym, odsłaniając szczegóły, które nie były widoczne jeszcze 100 lat temu. Inaczej mówiąc, możemy stwierdzić, jakiego był koloru. Ale o tym nieco później. Anatomia ukazuje tu złożone przeplatanie się cech typowych dla ptaków i dinozaurów. Jego ciało miało około 50 cm długości, a rozpiętość skrzydeł dochodziła do 80 cm. Masa ciała była stosunkowo niewielka, wynosiła prawdopodobnie od pół kilo do 1 kg, co czyniło go zwierzęciem lekkim i potencjalnie zdolnym do lotu lub szybowania. Najbardziej charakterystyczną cechą są oczywiście pióra, które pokrywały zarówno skrzydła, jak i ogon.
Pióra te miały asymetryczną budowę, podobną do tej, którą obserwujemy u współczesnych ptaków, co sugeruje przystosowanie do lotu. Jednak w przeciwieństwie do dzisiejszych ptaków, Archaeopteryx posiadał również wiele prymitywnych cech gadzich. Jego szczęki uzbrojone były w ostre zęby, a ogon składał się z długich, kostnych kręgów. Skrzydła posiadały 3 pazurzaste palce, co przypominało kończyny dinozaurów takich jak choćby Compsognath. Stał się symbolem stopniowości ewolucji i przekonującym przykładem na to, że natura nie tworzy ostrych granic między grupami zwierząt, ale raczej płynne przejścia. Dziś, ponad 150 lat po jego odnalezieniu, okaz ten wciąż inspiruje badaczy, miłośników paleontologii i ludzi takich jak ja, więc czas ożywić najstarszego ptaka znanego nauce. Przede wszystkim chcę tu ujęcie portretowe. Niby przedstawienie samej głowy, lekko zasłoniętej skrzydłami, ale to wystarczy, aby wyeksponować też jego cechy charakterystyczne. Spędziliśmy sporo czasu na szkicowaniu. Na pewno dłużej niż się spodziewałem. Trzeba było ogarnąć kierunek wzroku, skrzydło na dalszym planie, bliższe skrzydło, charakterystyczne piórka oraz oczywiście pysk wypełniony zębami, kształt czaszki, oko, które na pewno będzie przyciągało nasz wzrok jako pierwsze. Ten cały bałagan ogarniam ołówkiem, na tyle miękkim, że ubrudzi pierwsze warstwy farby. Ale przecież to tylko pierwsza warstwa. Spokojnie, będą jeszcze 4. Archaeopteryx, którego tu pokazuję, nie jest ani dynamiczny, ani schematyczny. Nie szybuje, nie poluje, po prostu istnieje. Choć pióra są czarne, nie chcę pokrywać tą czernią całego ciała. Póki co to zwykła czerń, prosto stópki, zmiksowana z różnymi odcieniami błękitów i odrobiną bieli. Prosta sprawa w porównaniu z późniejszymi etapami. Jaśniejsze miejsca pomogą mi później odróżnić krawędzie piór oraz umiejscowić oświetlone elementy. Chcę tu prawdziwą mieszankę ciepłych czerni z chłodnymi, tak aby przedstawić ptaszysko o zmroku, lekko oświetlone przez resztki zachodzącego słońca. Bursztynowe oko w podobnych barwach co to lekkie oświetlenie da obrazowi charakter monochromatycznego z akcentem kolorystycznym. Coś jak te wszystkie czarno-białe fotografie londyńskich ulic, na których tylko budki telefoniczne i autobusy są czerwone. Struktura piór skrzydła za głową oraz tego bliżej nas będzie oczywiście rozmyta. Nie dlatego, że nie chce mi się robić szczegółów. Otóż Archaeopteryx był rozmiarów dzisiejszego kruka. Odpalcie sobie teraz jakiekolwiek zdjęcie głowy kruka i zwróćcie uwagę na tło. Moją misją jest stworzyć obraz jak najbliższy poziomowi fotografii dzisiejszych ptaków, a kiedy fotografujemy głowę zwierzęcia, którego wymiary to jakieś 50 cm, wątpliwą sprawą jest utrzymanie ostrości na innych elementach fotografii. Punkt ostrości na głowie, szyi i na dziobie, na oku i na elementach prymitywnego opierzenia. Z racji tego, że ta warstwa farby będzie nieco bardziej widoczna, zamykamy czarną farbę i zaczynamy już decydować o temperaturze naszych ciemnych odcieni. Czarne pióra mają często metaliczny połysk. To doskonała okazja do gry kolorem. Używam półkryjących kolorów, nieco rozjaśnionej ultramaryny i indygo do sugerowania odbić światła. Wzdłuż krawędzi piór dodaję te srebrzyste linie, subtelne i takim cienkim pędzlem z małą ilością farby. Z użyciem ambry palonej, bieli tytanowej i odrobiny błękitu pruskiego tworzę pierwszą warstwę tonalną. Klasyczna technika podmalówki, znana od czasów renesansu. Nie interesują mnie jeszcze szczegóły albo jakieś faktury. Chcę tylko określić, gdzie obraz będzie ciemny, a gdzie pojawi się światło. Skóra na szyi i grzbiecie zyskuje delikatne przejścia tonalne. Tu cień będzie pełnił podwójną rolę, zarówno modelowania bryły, jak i sugerowania ułożenia piór. W tym etapie decyduję też, gdzie widz będzie patrzył najpierw, czyli w okolice oka. I to w tamtej okolicy spędzimy najwięcej czasu. U podstawy skrzydła sugeruję obecność krótszych, konturowych piór, tak zwanego puchu pokrywowego. I taki puch pokrywa tu całą okolicę karku. Jest to coś przypominającego przejście
puchu do wczesnej takiej jakby sierści. Prymitywne pióra konturowe lub filamenty. W każdym razie oznacza to jedno. Sporo roboty i konieczność pogodzenia dwóch światów, struktury organicznej i kierunku wzrostu piór z miękkim, niemal futrzastym efektem wizualnym. Pióra typu, uwaga teraz, protofilamentarnego, długie, cienkie, nierozszczepione, przypominające włókna. Te pióra nie były ułożone jak sierść ssaka. Rosły z określonych obszarów skóry i podążały za napięciem mięśni szyi. Kierunek wzrostu od podstawy czaszki w dół z lekkim wachlarzowym rozchodzeniem się ku bokom. Tak więc nakładam je wachlarzowym pędzelkiem i szerokim, miękkim pędzlem z końcówką szczeciny. Delikatne ruchy wzdłuż kierunku wzrostu piór. Czasem suche, czasem mokre, a czasem niemal bezsensowne i niewidoczne. Tworzę objętość nie za pomocą konturu, lecz przez powtórzenie kierunku. Jakby to nie pędzel, ale skóra Archaeopteryxa sama decydowała, jak prowadzić włókna w przestrzeni. Spoko robota, ale przejdźmy dalej. Dlaczego zdecydowałem, że bohater dzisiejszego obrazu będzie aż tak mroczny? W kilku wyjątkowo dobrze zachowanych skamieniałościach naukowcy znaleźli ślady melanosomów. To malutkie organele komórkowe odpowiedzialne za produkcję i przechowywanie melanin, czyli naturalnych pigmentów. Melanina to główny pigment występujący u współczesnych ptaków, odpowiedzialny za kolory. Melanosomy mają różne kształty, w zależności od rodzaju melaniny, co pozwala odczytać przypuszczalny kolor, nawet w skamieniałości sprzed 150 milionów lat. Nadążacie? Może lepiej posłużyć się przykładem. W 2012 roku zespół naukowców z Uniwersytetu w Akron, Uniwersytetu w Manchesterze i z jeszcze paru instytucji niemieckich zbadał pióro Archaeopteryxa z Berlina. Zastosowali mikroskopię elektronową, analizę chemiczną i kilka innych rzeczy, o których słyszałem tylko oglądając laboratorium Dextera. Porównali znalezione melanosomy z tymi u współczesnych ptaków. Wynik? Prawdopodobnie jedno z lotek było czarne lub bardzo ciemnoszare. Zawierało eumelaninę. Oznacza to, że melanosomy miały kształt wydłużonych cylindrów, typowy dla czarnych piór u dzisiejszych ptaków. To nie daje mi oczywiście pełnej palety kolorów Archaeopteryxa, ale stanowi bardzo mocny punkt zaczepienia. Tak więc wiemy, że przynajmniej niektóre pióra były tu czarne. Być może skrzydła lub końcówki lotek. Czerń mogła pełnić funkcję wzmacniającą strukturę piór, bo czarne pióra mają to do siebie, że są odporniejsze. Co do reszty ciała, to mogła mieć różne kolory. Naukowcy spekulują o szarościach, brązach, a nawet metalicznych połyskach, ale tutaj dowody są mniej bezpośrednie. Skrzydła Archaeopteryxa są źródłem nieustających kontrowersji. Większość badań zgadza się, że posiadał dobrze rozwinięte lotki pierwszorzędowe i drugorzędowe, ale ich funkcja nie była jednoznacznie lotna. Maluje je warstwowo, od ciemnego grzbietu ku jaśniejszym końcówkom. Mimo że są tu rozmyte, chcę lekko podkreślić ich mikroszczeliny. Choć wygląda to jak dziób, technicznie to nie jest jeszcze w pełni ptasi dziób. Archaeopteryx miał uzębioną szczękę pokrytą keratynową warstwą. U dołu pysk jest ciemniejszy, bo światło schodzi od góry. Dziobowa część górnej szczęki jaśniejsza, łamana szarością, błękitem, z lekką zielenią. Dlaczego? Bo keratyna często ma właśnie ten ton, a tu jest widoczna o zmroku. A co jest w niej najgorsze? Mikropęknięcia. Bardzo dużo subtelnych rysek. Oczy, choć wymarłe od milionów lat, w takim ujęciu mogą przemówić do widza jak spojrzenie istoty inteligentnej, czujnej i przede wszystkim żywej. Bazę koloru stanowi tu żółć niklowa z domieszką czerwieni weneckiej i ambry. Przypomina to zgaszone bursztynowe światełko. Zwracam uwagę na krawędź powieki, nieco obrzmiałą, pokrytą delikatnymi łuskami.
To subtelne różnice kolorystyczne. Chłodny cień powieki sąsiaduje z ciepłym światłem odbitym w rogówce. To, że dzisiejsze ptaki wywodzą się od dinozaurów, nie jest już tylko odważną hipotezą. To dobrze udokumentowany fakt naukowy. Pochodzą one od niewielkich, dwunożnych dinozaurów drapieżnych. Choć na pierwszy rzut oka wróbel niewiele przypomina T-Rexa, w ich szkielecie, układzie kończyn, a nawet w zachowaniach kryje się wspólne dziedzictwo. Pióra, które dziś kojarzymy wyłącznie z ptakami, nie pojawiły się znikąd. Już niektóre dinozaury jeszcze sprzed ponad 150 milionów lat były nimi pokryte. Początkowo prawdopodobnie dla izolacji termicznej lub do prezentacji w czasie godów. Z czasem pióra zaczęły spełniać nową funkcję. Pozwoliły niektórym z tych zwierząt szybować, a nawet latać. Archaeopteryx to właśnie taka forma przejściowa. Dinozaur, który wygląda niemal jak ptak, ale wciąż nosi pazury na skrzydłach i zęby w dziobie. Ptaki zachowały wiele cech dinozaurów. Ich lekka, ale wytrzymała budowa szkieletu, sposób poruszania się, a nawet niektóre strategie rozrodu, jak budowanie gniazd i wysiadywanie jaj, są kontynuacją pradawnych zwyczajów. Co więcej, badania DNA sugerują, że najbliższymi żyjącymi krewnymi T-Rexa nie są, jakby się mogło wydawać, krokodyle, lecz kurczaki. Przeszły wiele zmian. Ewolucja trwała miliony lat, ale ich korzenie sięgają głęboko w erę mezozoiczną. Można więc powiedzieć, że choć większość dinozaurów wyginęła 66 milionów lat temu w wyniku globalnej katastrofy, jedna ich gałąź przetrwała. Uniosła się w powietrze i wciąż tam jest. Dziś, kiedy patrzymy na szybującego orła, śpiewającego kosa czy spacerującą kaczuszkę, patrzymy na potomków prehistorycznych olbrzymów. Dinozaury nigdy nie zniknęły. Po prostu zmieniły kształt i mają się całkiem dobrze. Tak więc po około 50 godzinach spędzonych nad obrazem witam w moim portfolio jednego z najstarszych poznanych przedstawicieli tej właśnie gałęzi. Archaeopteryx. 150 milionów lat temu. Liceum Plastyczne imienia Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej. Miło było Was zobaczyć i przypomnieć sobie najlepsze szkolne lata. Spędziłem tu mnóstwo czasu jako grafik, a kamienie litograficzne leżały sobie gdzieś w kącie. Jeśli ogląda to ktoś, kogo pociecha wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie rysunkiem, już wiecie, gdzie je wysłać. Dziękuję. Do dziś mamy już 14 odnalezionych okazów Archaeopteryxa. Badane w 2025 roku okazy otwarły nowe możliwości badań. Przyniosły nowe spojrzenie na pióra zamykające lukę aerodynamiczną przy nasadzie skrzydła, czyli coś, co czyniło jego lot bardziej efektywnym niż dotąd sądzono. Odciski skóry i poduszek stopy, badania czaszki. Każdy okaz przypomina nam, że ten niezwykły, pierwszy ptak nadal ma wiele tajemnic do ujawnienia i zmienia nieco obraz tego zwierzęcia. Już nie widzimy w nim wyłącznie ikony, ale zwierzę wielofunkcyjne o mieszanym trybie życia, stanowiące jedno z wielu ogniw w mozaice ewolucji lotu. Przez ponad 130 lat Archaeopteryx był samotnym wyjątkiem. Jedynym znanym dinozaurem, którego ciało nosiło ślady piór. Ale to się zmieniło. 1996 rok. Chiny. Pewnego ranka w muzeum w Pekinie kurator Ji Qiang wchodzi do swojego biura i przegląda inwentarze. Do jego pokoju wchodzi kilka osób. Wśród nich znajduje się rolnik Li Yumin, trzymający w rękach dość okazałą płytę kamienną. Ji odkłada papiery, pomaga odłożyć płytę na biurko i w tym momencie rozpoczyna się nowy rozdział w historii paleontologii.